Stephen King nigdy, co wielokrotnie podkreślał w wywiadach, nie był fanem lśnienia w wersji Stanleya Kubricka, więc kiedy nadarzyła się okazja, wiele lat później postanowił, oczywiście, że tak, zrobić swoją wersję. Zrobić to jest może nadużycie, ponieważ Stephen King, oprócz tego oczywiście, że napisał książkę Lśnienie, to przy okazji miniserialu z 1997 roku napisał scenariusz. I to wszystko, dziękuję bardzo, ale no właśnie, ale tutaj jest wielki problem, ponieważ okazało się, że od dnia premiery filmu Stanleya Kubricka Stephen King bardzo krytycznie i negatywnie wypowiadał się na temat filmu reżysera, ale był tutaj właśnie ten problem, gdyż skoro on chciał zekranizować tenże film, okazało się, że prawa do ekranizacji, do adaptacji cały czas posiada, oczywiście, że tak, Stanley Kubrick, więc Stephen King udał się do niego, żeby podpisać umowę, ale tam był jeden warunek. Po pierwsze, pewnie, że tak, nie będziesz już więcej publicznie krytycznie i negatywnie wypowiadał się o filmie Lśnienie z 1980 roku, więc po 1997 już tego nie usłyszysz. Film, miniserial telewizyjny, to właśnie rzeczywiście tak powinienem rzec, bo są to 3,5 godziny odcinki. Jest to ekranizacja oczywiście już powieści Stephena Kinga i tutaj muszę przyznać, że troszeczkę inaczej twórcy podeszli do tematu, bo o ile wersja Kubricka to była adaptacja, no tylko i wyłącznie tam powiedzmy jakiś szkic, pomysł był Kinga, a reszta to rzeczywiście swoje Kubrick. No, tutaj akurat twórcy trzymali się bardzo wiernie książki, ale oczywiście, że tak, fabuła w wielkim skrócie, mamy zarys, mamy oczywiście, jest Jack Torrance, Wendy i ich syn oczywiście, no i jadą opiekować się hotelem Overlook Hotel i muszą tam posiedzieć kilka miesięcy i jak dobrze wiemy, w filmie jest tak, że hotel jest delikatnie mówiąc nawiedzony, no i powoli nasz Jack Torrance popada w obłęd, no i rzeczywiście zaczynają się dziać rzeczy niemiłe, niefajne, nieciekawe. I tak, jak najbardziej. Tutaj można powiedzieć, podobieństwa między Lśnieniem Garrisa a Lśnieniem Kubricka się kończą, ale nie o tym będzie, bo rzeczywiście o filmie Lśnienie Kubricka wypowiadałem się już jakiś czas temu, możesz zobaczyć, na końcu będzie link do materiału. Co jest ważne, to fabuła bardzo sztywno, można by powiedzieć, trzyma się książki. Jak mówiłem, Stephen King był odpowiedzialny za scenariusz i tutaj sobie postawił chyba za cel, ażeby jak najbardziej, jak najdokładniej pokazać, więc mnóstwo rzeczy jest innych, więc jeżeli będziesz oglądać na przykład jeden i drugi film i sobie porównasz, ja wiem oczywiście, że to miniserial, ale to taki skrót myślowy, jak będziesz oglądać jeden i drugi film, to zauważysz mnóstwo różnic, zarówno w tym, jak fabuła się rozwija, co się dzieje, a także w zakończeniu, bo zakończenie akurat w wersji z 97 jest wierne książce. Ale co mnie urzekło, powiem w ten sposób, w tym filmie, to fakt, że my dostajemy dużo więcej informacji na temat rodziny. Bo dowiadujemy się, że Jack Torrance był nauczycielem, że został zwolniony ze szkoły, bo zaatakował ucznia i tak dalej, wszelkiego rodzaju są. Dowiadujemy się o jego alkoholizmie, bo to rzeczywiście tutaj jest bardzo ważnym punktem. Mamy mnóstwo informacji na temat, na temat danego Torrance'a, na temat syna. Dowiadujemy się, że ma przyjaciela, którego nikt inny nie widzi. Ten przyjaciel tak naprawdę to jest on z przyszłości, który tam powiedzmy działa jako jego sumienie, jako jego szósty zmysł, bo pewne rzeczy potrafi sobie wyjaśnić, dopowiedzieć. Jest to zrobione w miarę prosto, bo po prostu w pewnym momencie pojawia się inny aktor i tam sobie dany z nim rozmawia. No i rzeczywiście on przestrzega go przed pewnymi rzeczami, mówi rób tego, a nie rób tego i tak dalej, więc to rzeczywiście jest wyjaśnione. Oraz ta nasza Wendy, w tejże roli Rebecca De Mornay, wtedy rzeczywiście miała swoje 5 minut, teraz troszeczkę zapomniana aktorka, która tak jak w książce Kinga była pomyślana jako cheerleaderka, jako słodka idiotka, jako dziewczyna, która niespecjalnie cokolwiek ogarnia. I tutaj rzeczywiście też ona na początku jest taką osobą, która niekoniecznie w ogóle cokolwiek rozumie, ale później to się rzeczywiście zmienia. Akcja, bo film oczywiście jest troszeczkę inny niż Lśnienie Kubricka. Się będę co jakiś czas odwoływał, bo pewne są różnice. Tam mieliśmy ładne hotele, piękne wnętrza. Tutaj akurat ten hotel nie wygląda aż tak dobrze. I się zastanawiałem, dlaczego? Czemu tak twórcy telewizyjni postanowili? Bo się okazało, panie i panowie, mam ciekawostki z IMDb, więc będę się nimi posiłkował. Hotel Stanley to nie tylko miejsce, w którym kręcono miniserial, ale, uwaga, też hotel, w którym
który pierwotnie zainspirował Stephena Kinga do napisania powieści. Więc to jest dokładnie ta sama miejscówka. King spędził tam noc tuż przed zamknięciem sezonu i z niemal pustym hotelem. Tam tylko jakieś zakonnice były. Zatrzymał się w pokoju 217, o którym od dawna mówiono, że jest nawiedzony. Tak naprawdę King mieszkał w tym pokoju, on był narożny. Tutaj akurat postanowiono, że pokój będzie na środku korytarza. Więc dlatego to jest. Akurat dobrze wiemy, że Stephen King lubi, gdy rzeczywiście ekranizacje jego powieści rozgrywają się tak, jak on to napisał. Dlatego na przykład mnóstwo filmów na podstawie jego twórczości rozgrywa się w stanie Maine i tak dalej, Cmentarz dla zwierzaków i inne jego rodzaju produkcje, bo tak rzeczywiście sobie to postanowił. Więc ten film bardzo wiernie podąża, kładzie inaczej akcenty, bo rzeczywiście nasz główny bohater jest pokazany jak Danny Torrance. Tutaj akurat jest Danny Torrance, on jest głównym bohaterem, mimo że to Jack przechodzi tą niekorzystną dla niego przemianę, to widać, że tutaj mamy pokazane bardzo ładnie, jak Danny zachowuje się, że on rzeczywiście ma ten dar, to lśnienie, tak, rzeczywiście to Shining, o którym mówi Halloran, czyli kucharz w tej roli Melvin Van Peebles. I rzeczywiście jest ukazany dobrze, ciekawie. Więcej powiem, film akurat troszeczkę wykracza ponad książkę, bo dostajemy, że tak powiem, postscriptum do książki. No nie powiem, o co tutaj rzeczywiście chodzi, ale akcja się przenosi kilka lat do przodu. Więc rzeczywiście troszeczkę inaczej podeszli do tematu. Nacisk jest rzeczywiście na to, żeby pokazać, że ten dany jak najbardziej ma możliwości. On widzi, on wie, pewne rzeczy się dzieją, bo oczywiście taki był zarys. Jack tu był największy klops, mogę powiedzieć, Stephena Kinga. Otóż on postawił, uwaga, że największy nacisk będzie na to, ażeby ukazać, że Jack na dzień dobry to jest zwykły, fajny facio. To nie jest rzeczywiście jakiś tam facet, który jest zły, który jest z gruntu rzeczywiście niedobry. I to był jeden z największych zarzutów Stephena Kinga wobec wersji Stanleya Kubricka, tej oczywiście z 80 roku. I chodziło o to, że było pokazane, że Jack Torrance na dzień dobry jest szalony. Ta adaptacja dokłada wszelkich starań, aby Torrance na początku wydawał się w porządku, powoli popadając w obłęd, gdy znosi samotną zimę w hotelu Overlook. No wiadomo, że ta zima nie była samotna, ale wiadomo, że przyjmujemy znowuż kolejny skrót myślowy. Więc rzeczywiście pokazane jest świetnie. Są sceny na przykład, kiedy, no wiemy oczywiście, że tam gdzieś w garażu, kiedy postanawiają nasi bohaterowie uciec, jest jakiś, powiedzmy, skuter śnieżny, na którym można uciec. W poprzednim filmie było, że po prostu Wendy chce uciec, okazuje się, że już Jack go rozwalił. Tutaj nie, no, mamy pokazane elegancko, jest skuter, wszystko w porządku, dobrze, i potem rzeczywiście jest pokazana ta wewnętrzna walka Jacka. Wiesz, słyszy głos niczym powiedzmy Venom z Marvela, tak? Że rzeczywiście on jest tutaj, a tutaj gdzieś słyszy ten głos z tyłu i potem okazuje się to wszystkie. I rzeczywiście tych mnóstwo rzeczy jest pokazanych w interesujący sposób. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, stare to jest łopatologicznie, u Kubricka to było bardziej, powiedzmy, gdzieś tam metafizycznie, tutaj jest pokazane łopatologicznie. Może i tak, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że tutaj twórcy, ponieważ ten miniserial trwa, no to są 3 odcinki po 1,5 godziny, 4,5 godziny, więc dużo więcej czasu było na to, ażeby ukazać wszelkie te niuanse, które tam sobie rzeczywiście życzyliśmy. Bo to jest bardzo ważna sprawa, żeby pokazać, że tak, że Danny ma tę wizję, że Jack Torrance to jest facet, to jest w porządku, rzeczywiście, tylko zbyt często zagląda do kieliszka, zagubiony gdzieś tam jest w pewnym momencie, ale już wychodzi na prostą, to jest dobry ziomek, który nie ma żadnych tam w ogóle konotacji z byciem szalony i tak dalej. Że nasza Wendy, która nomen jest blondynką, tak jak sobie napisał w książce Stephen King, tak rzeczywiście sobie to wymyśleli i akurat tak to się rzeczywiście dzieje i taki był powód i tak to rzeczywiście zostało pokazane, więc dużo więcej informacji dostajemy na temat rodziny. Wcześniej to się wszystko rozwija i to mi się podoba, że ja zawsze mówię, że uwielbiam, kiedy powiedzmy uniwersum jakiejś tam postaci, o jakiej rzeczywiście fabuły produkcji się rozrasta i tutaj rzeczywiście dostaliśmy dużo informacji i to mi się bardzo podoba. Rzeczywiście, że wszystko jest rozwinięte. Też inaczej potraktowano sam hotel, wiesz, no ja abstrahuję od tego, że powiedzmy wrócono do tego, że to jest pokój 217, a nie 237.
No, jak osobiście nie mam pojęcia, jak wielka jest różnica, jak wielkie ma znaczenie zmiana numeru z 217 na 237. Jeżeli masz taką informację, napisz mi, czemu akurat Kubrick stwierdził, że to będzie dobry pomysł, a czemu na przykład stwierdził, że 217 to jest zły pomysł. Nie wiem, bo akurat mnie to niespecjalnie rusza, ale nacisk na to, żeby pokazać, że rzeczywiście ten hotel jest nawiedzony. Ten hotel jest zły i tak dalej, i tak dalej. Dostajemy informacje na przykład, tak jak w książce, że codziennie Jack musi przyjść, bo to jest oczywiście ogrzewanie, jest wielki boiler, trzeba spuścić z niego ciśnienie, bo inaczej będzie problem. I to rzeczywiście ten, można powiedzieć, boiler odgrywa dosyć ważną rolę w tymże filmie. No bo jak najbardziej jest on istotny, tak? Pojawiają się również różnego rodzaju duchy. To jest akurat, no jeżeli mamy horror, no to jest ważne, tak? Jest rzeczywiście, żeby ten film, powiedzmy, w jakiś tam sposób straszył, albo przynajmniej miał klimat. To jest jak najbardziej ważne, bo może klimat to akurat nieadekwatne słowo, bo jest to mini-serial telewizyjny, dosyć dobrze przyjęty, bo tutaj mam wynotowane, że między innymi dostał 2 nagrody Emmy, czyli telewizyjnych Oscarów, chociaż z drugiej strony Złote Globy są Oscary. Wiesz dokładnie o co mi chodzi tam w kategoriach technicznych, czyli dźwięk oraz efekty wizualne, w sensie charakteryzacja, nie efekty specjalne, nie tak zwane CGI, czyli komputerowo generowany efekt, tylko charakteryzacja. Więc tutaj to było, ale widać i czuć, że jest to film telewizyjny, no bo oglądasz i nagle masz przejście i wiesz, że to jest przejście, jeżeli widziałeś chociażby 1 albo 2 filmy na TVN albo Polsacie, że to jest przejście tylko i wyłącznie po to, żeby puścić reklamę, żeby reklama była wyświetlana, bo potem na przykład już kolejne wejście masz, dodatkowo 2 sekundy wcześniej się zaczyna i tak dalej, i tak dalej. Więc z tym klimatem było bardzo ciężko i to rzeczywiście jest słabo, ale jak najbardziej co mi się podoba, to jest wiele interesujących rzeczy tutaj zastosowanych. To sobie oczywiście wynotowałem, że jest ciekawy sposób ukazania wizji danego Torrensa. No i rzeczywiście, tak jak już mówiłem, ma to wszystko ręce i nogi, to jest wszystko pokazane. Można się kłócić, że tak, to jest łopatologiczne, że mamy walnięte twarzą, pięścią w twarz w Nohala, że to jest rzeczywiście w ten sposób, ale to jest horror. To nie ma być nie wiadomo coś innego. Jeżeli zdarzyło ci się przeczytać 1 lub 2 książki Stephena Kinga, to dokładnie wiesz, że on zbyt subtelnym autorem nie jest. On po prostu pisze bardzo łopatologiczne książki i coś więcej z nich wymyśleć może być bardzo ciężko, bo akurat w latach 80., 90. w większości, mówię oczywiście o straszakach, o thrillerach, o horrorach na podstawie twórczości Stephena Kinga, w większości to były gnioty, to były produkcje, które się nie dało oglądać. Oczywiście wyjątek stanowi regułę, jak chociażby Misery, gdzie to wyglądało naprawdę bardzo interesująco i to jest dobrze zrobione, to dobrze pokazane, prawda? Co mi się również podoba, tutaj mam oczywiście wszystko wynotowane, to mówiłem już, wiemy dużo wcześniej, dużo więcej o całej rodzince, co jest ogromnym plusem i też są naciski na bycie horrorem. I to jest ważne, bo kiedy oglądamy film, który z założenia ma być horrorem, a Stephen King głównie właśnie ze straszaków sunie, no to powinno być rzeczywiście bardzo ciekawie. Mówiłem, że film dostał dostał 2 nagrody Emmy w kategoriach technicznych. Tak, oczywiście w kategorii charakteryzacja, w kategorii dźwięk i muzyka. Jeżeli chodzi o efekty wizualne, po prostu jest totalna porażka. Tutaj się nie nadaje. Tam w pewnym momencie zwierzęta, które ożywają. Nie było tego w oryginale, bo Kubrick powiedział, że technologicznie to nie było do zrobienia. Było zrobione, bo dużo większe pieniądze i dałoby się zrobić, no ale mniejsza o większość. Nie no, te zwierzęta po prostu wyglądają tak koszmarnie, to jest taka padaka, taka beznadzieja, że naprawdę tego się nie da zrozumieć i jak można było dopuścić. No ale okej, w porządku, to jest film telewizyjny. Gdyby dzisiaj taką produkcję wypuściło sci-fi, coś typu... jaki mógł być głupi tytuł. Zwierzęta z żywopłotu kontra nawiedzona piaskownica, no to byśmy pewnie to przełknęli na zasadzie okej, dobra, gdzieś tam poleciało i w porządku. Specjalnie nas to jakoś w tym aspekcie rusza. Co jest ważne, bo oczywiście, że jest ważne, obsada. I to mnie zainteresowało, ponieważ w roli Jacka Torrensa jest Steven Weber, którego ja do tej pory tylko i wyłącznie kojarzyłem z takiego serialu Skrzydła, Wings. On był wiele lat temu nadawany nomen omen na wspomnianym wcześniej Polsacie, serial komediowy. Tam było kilku fajnych rzeczywiście aktorów się pojawiało
I zastanawiałem się, czemu on? Przecież on nie jest najbardziej wybitnym aktorem, utalentowanym również. Dotarłem do informacji, że reżyser Mick Garris początkowo zaproponował rolę Jacka Torrance'a Garemu Sinisowi. No pewnie go kojarzysz z wielu produkcjach, chociażby Okup z Melem Gibsonem, rzeczywiście bardzo wiele, albo Forrest Gump, tak, no, jego kolega bez nóg, ale okazało się, że Gary Sinise odrzucił, ponieważ czuł, że widzowie nie zaakceptują w tej roli nikogo innego niż Jacka Nicholsona, bo rzeczywiście Nicholson bardzo charakterystyczną rolę odstawił. Więc pomyślałem, no to wtedy zaproponowali rolę Weberowi. Nic bardziej mylnego. Otóż okazało się, że później, kiedy Sinise nie przyjął, rolę Jacka Torrance'a powierzono Timowi Daleyowi. Był zainteresowany, ale okazało się, że jest problem z grafikiem, niestety nie mógł tego pogodzić, więc zasugerował, by rolę zaproponowano jego koledze z planu serialu Skrzydła i dobremu przyjacielowi Stevenowi Weberowi. No ale co się odleczy, to nie uciesza, bo Tim Daly współpracował w końcu przy produkcji Stephena Kinga odnośnie miniserialu Sztorm Stulecia, więc jakoś rzeczywiście to wyszło na dobre. Ale John Torrance, czemu to jest napisane John Torrance? Jack Torrance powinno być. Tutaj sobie sprawdzam IMDb, jakieś dziwne jest, no ale niech będzie, że jest John Jack. Jego Jack Torrance to jest, tak jak mówiłem, wiesz, to jest facet, który spokojnie mógł być swoim sąsiadem i spotykasz go przy śmietniku, kiedy razem sobie, wiesz, gadacie o tym, czy dziecko było w szkole, czy rzeczywiście pies narobił sąsiadce na wycieraczkę i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście fajny facio, który nie ma problemu i ta jego przemiana rzeczywiście jest w miarę interesująca. Bo oprócz tego, że aktor się rzeczywiście stara się. Nie jest to poziom Jacka Nicholsona tak ze dwie klasy niżej, ale rzeczywiście stara się i widać tę jego przemianę, bo to nie tylko oczywiście jego gra aktorska, ale też pomogła mu rzeczywiście charakteryzacja, więc wygląda to dobrze i to jest wiarygodna osoba, bo to rzeczywiście jest najistotniejsze w tym wszystkim, czy ja jemu wierzę, czy to, co on robi, to jest dobre i nawet ten prosty zabieg, wiesz, jak on tutaj mówi, nagle gdzieś słyszy z boku głosy, to rzeczywiście jest dobrze pokazane, ukazane i mi się to podoba. Mi się to rzeczywiście podoba. W jego rolę wciela się w rolę. Czekaj, łyknę herbaty, bo aż mi się w gardle i język plącze. W rolę jego żony, proszę bardzo, Wendy. A tutaj w ogóle napisane jest Winifred Torrance. Coś ten IMDb jakoś niekoniecznie, ale niech będzie. Wcieliła się Rebecca De Mornay. I rzeczywiście wtedy ona miała swoje 5 minut, jak już mówiłem wcześniej. Nie ufaj nieznajomemu, czy jakoś tak, z Antonio Banderasem rzeczywiście było kilka innych produkcji, gdzie rzeczywiście ona robiła karierę, robiła furorę wtedy, teraz rzeczywiście troszeczkę zapomniana. I tak, ta jej Wendy jak najbardziej wpisuje się, mówię, to jest taka Wendy, jaka powinna być, jaką sobie wymarzył, wymyślił Stephen King, odpowiedzialny oczywiście za scenariusz na podstawie swojej książki, więc tutaj dostajemy matkę, która tak naprawdę zajmuje się tylko i wyłącznie danym, który nomen omen dosyć interesująco wypada w tym filmie, ale rzeczywiście to nie jest osoba, wiesz, to nie jest, że tak powiem, MacGyver, który wszystko jest w stanie ogarnąć. To nie jest osoba, która przeszła przez wiele rzeczy, że ten jej ból wyrysowany jest na twarzy, jak to było przy okazji Shelley Duvall. Chociaż z drugiej strony, jakby tak reżyser traktował, to dobra, mniejsza większość, nie o lśnieniu Kubricka, o tym już było. Więc rzeczywiście tu mi się wybory podobają. Courtland Mead jako Danny Torrance, on rzeczywiście, i podoba mi się ten jego dzieciak. Taki rzeczywiście, wiesz, taki słodziak, taki fajny chłopak. Też zastanawiałem się, mówię, czemu oni z tym synem jadą do hotelu, czy oni powinni być w szkole? Mówię, taki miałem zarzut przy okazji Kubricka. Mówię, kurczę, chłopak powinien być w szkole, przecież od tam 6 czy 7 roku życia idzie się do szkoły, tam ma dzieciak 7, a okazuje się, że w książce, to samo tutaj, dzieciak ma dopiero 5 lat. Więc rzeczywiście jeszcze nie chodzi do szkoły. Nie wiem, w tym momencie chyba jest w Polsce przedszkole, tak? W Irlandii to troszeczkę inaczej to jest, w Irlandii, gdzie mieszkam, jest to troszeczkę inaczej zrobione, no ale okej, to wszystko rzeczywiście tłumaczy i ten jego dzieciak jest taki bardzo prostoduszny, bardzo rzeczywiście ufny i on świetnie odgrywa tę rolę, naprawdę to mi się podoba, ale co równie mi się w tej obsadzie podobało, to mnóstwo osób, które gdzieś tam kojarzyłem, wiesz, z innych produkcji, bo na przykład pojawia się tutaj Elliot Gould. Możesz pomyśleć, a kto to jest Elliot Gould? Ale jeżeli powiem Ci, że jest to tata Rossa i Moniki z serialu Przyjaciele, to już zapewne wiesz, o kogo chodzi. Pojawia się na przykład Pat Hingle, czyli komisarz Gordon z Batmanów Tima Burtona. Pewnie, że tak. Pojawia się Shawnee Smith,
czyli Amanda z serii Piła i tak dalej. Właśnie takich mnóstwo jest aktorów i aktorek, których tam gdzieś kojarzymy skądś i to jest to naprawdę wartość dodana, bo to jest rzeczywiście jakiś tam fajny asum do tego, żeby powiedzieć, dobrze, rzeczywiście to byli ciekawi aktorzy, ciekawe aktorki, które tam w pewien sposób sprawiają, że ten serial, ten miniserial jest lepszy, a później ta ich kariera potoczyła się rzeczywiście tak, jakby sobie tego życzyli, że stali się dużo bardziej znani, dostawali dużo ciekawsze role, więc ogólnie, jeżeli chodzi o aktorstwo, pewnie, że tak, jak najbardziej może być. Nie jest to poziom Jacka Nicholsona po raz wtóry powiem, no ale Jack Nicholson jest unikatowy, tak, no nie ma zbyt wielu osób, nie ma zbyt wielu aktorów, którzy mają na swoim koncie 3 Oscary, więc to trzeba jak najbardziej docenić. Ale ten film to w zamyśle, to jest jak i książka, jest horror, jest straszak, tutaj rzeczywiście powinno się dziać. I czy rzeczywiście się dzieje? No różnie z tym bywa, bo na przykład mam odnotowany, że jest dobry straszak z wilkiem. Kiedy obejrzysz, to będziesz wiedzieć dokładnie, o co chodzi i to mi się podobało. I co więcej, jest dobry motyw z Pokojem 217, tutaj też, no, nie chcę zdradzać, ja wiem, że oczywiście, że ten film, miniserial, ciągle się na tym łapie, miał swoją premierę już niemalże 30 lat temu, no ale jest też gro osób, które niespecjalnie kojarzą fabułę tejże produkcji. Jeżeli na przykład ty kojarzysz i lubisz takie recenzje, daj suba, pewnie, że tak. Niech osób, które oglądają i lubią kultowe horrory, będzie coraz więcej. I rzeczywiście jako straszak ten film może być. Rzeczywiście może być. Tutaj bardziej nastawiamy się na to, mówiłem, klimatu no nie ma, bo te przerywniki, ten czas na reklamę to rzeczywiście wszystko rozwala, to wszystko rzeczywiście niszczy i nie ma takiej możliwości, ażeby to było płynne, fajne i dobrze, bo kiedy scena sobie idzie, to nagle masz w połowie przerwanie. Musiałem przepchać gardziołku, bo czasami język zaschnie w gardle. Więc rzeczywiście tutaj jest dobrze, jest interesująco, ale nie jest rewelacyjnie, bo ja mówię, no te przerwy, wiesz, idziesz sobie, fajnie, ładnie scena płynie sobie i nagle jest ciach, wiesz, ściemnienie po to, żeby tylko rzeczywiście reklama wjechała, więc to niszczy, ale charakteryzacją nadrabiają? Tak, jak najbardziej, bo rzeczywiście to jest akurat dosyć wymowne. Tymi wszelkiego rodzaju, wiesz, głosami z boku, gdzie tutaj coś się dzieje, zastanawiasz się, o co chodzi. Też jak najbardziej to sprawia, że mamy ten, powiedzmy, taki klimat, taki troszeczkę namiastkę dziwnych rzeczy, tego nawiedzenia tegoż hotelu. No i ze 2 straszaki, które tak naprawdę robią wrażenie. Nie jest to ze wszechmiar horror wybitny. Oczywiście, że nie, ale mi się wydaje, że jest w porządku, że jest to rzeczywiście rzecz warta wspomnienia, bo tak akurat się dzieje i to muszę przyznać, jest dużo lepiej. No dla Kubricka to też jest dobrze, bo no, ten serial powstał głównie z powodu niezadowolenia Stephena Kinga z filmu Stanley Kubricka. King zawsze otwarcie sprzeciwiał się zmianom, jakie Kubrick wprowadził do swojej powieści, ale aby uzyskać prawa od spadkobierców Kubricka, musiał publicznie odwołać swoje opinie. O tym mówiłem już oczywiście wcześniej, więc on się nie wypowiadał, ale tak zastanawiałem się, czy jest to ekranizacja wybitna, czy jest to horror wybitny? Ze wszechmiar nie. Czy jest to miniserial rewelacyjny? Nie. Dobry? Nie. On jest nie najgorszy, on jest w porządku. Rzeczywiście, bo ja zawsze się zastanawiam po obejrzeniu filmu, miniserialu, czy chociażby serialu, mówię, czy miałbym ochotę obejrzeć tę produkcję powtórnie. Bo to wtedy, jak dla mnie jest, podobało mi się, chcę obejrzeć po raz wtóry, pewnie, że tak. I to oznacza, że będzie ocena pozytywna, nie chcę, no to będzie ocena negatywna. I jak najbardziej, tę produkcję chciałbym obejrzeć po raz wtóry. W ogóle znalazłem taki fajny, przygotowując się do tej recenzji, znalazłem taki fajny jeden z komentarzy. W 1997 roku nie powstał film genialny, ani nawet dobry, tylko niezły, ale i tak o kilka klas lepiej niż Lśnienie z 1980 roku. U mnie miniserial Garrisa z 1997 roku są to 2 klasy wyżej niż produkcja Kubricka, której do dzisiaj nie poważam, więc jak najbardziej polecam Ci ten film, bo rzeczywiście jest warto. Jest to dużo bardziej koherentna, można tak powiedzieć, adaptacja twórczości Kinga. No, głównie dlatego, że to właśnie on sam adaptację tę wykonał, sam napisał scenariusz, a jak wiemy, nie jest to po raz pierwszy. Stephen King bardzo często lubi sobie akurat sprawić, ażeby adaptacja była wierna. Nie zawsze to się udaje, ale powiedzmy bardzo często próbuje.
Tak, no biorąc pod uwagę, że jest mnóstwo filmów na podstawie jego twórczości i kolejne cały czas powstają, no to dokładnie wiemy jak to je. Więc co zaskakujące jest, ten miniserial według mnie jest lepszy od filmu Kubricka. Nie wszystkie elementy się zgadzają, bo gdybyśmy pewnie mieli rozłożone na czynniki pierwsze, czy aktorstwo tu, czy tutaj, czy straszenie tutaj, czy i tak dalej, to oczywiście to by się różniło, ale jako całość, tak, jako całość miniserial z 1997 roku jest dla mnie dużo lepszą produkcją niż film Stanleya Kubricka. Jest to film, który mogę Tobie polecić, jest to film, który mogę sobie obejrzeć po raz wtóry i jest to film, który bym chciał kiedyś obejrzeć, bo wiadomo, że gusta się zmieniają, więc pewnie gdzieś tam w okolicach 2030 może sobie wrócę do tejże produkcji, bo teraz omawiam filmy na podstawie twórczości Stephena Kinga, a zajmie to trochę czasu, bo z tego co pamiętam ma to być 78 odcinków, a że powstają nowe produkcje, już niedługo będą kolejne premiery, to pewnie będziemy z tym Stephenem Kingiem przez ponad 1,5 roku się spotykali. Pewnie, że tak. A tutaj, na tej liście, jest dużo więcej kultowych horrorów. Obejrzyj, bo większość z nich jak najbardziej warto.